Witam serdecznie w małej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z bezą makową, śmietanowym waniliowym kremem i galaretką porzeczkową. Ciasto jest bardzo smaczne, aromatyczne, wilgotne, wszystkie smaki wspaniale się ze sobą łączą. Ciasto wygląda cudownie, uważam, że jest proste w przygotowaniu. Polecam i zapraszam na film. Zmodyfikowany przepis ze strony przepiski.pl. Składniki na biszkopt: 3 duże jajka L, osobno żółtka i białka, 100 g cukru, 100 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 2 łyżeczki cukru z wanilią, użyłam cukru wanilinowego i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier wanilinowy i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy na jasny krem. Do piany z jajek przesiewamy mąkę, proszek do pieczenia i mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Gotowe ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 25 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Składniki na masę porzeczkową: 280 g konfitury z czarnej porzeczki lub drzemu z czarnej porzeczki, 1 galaretka o smaku owoców leśnych plus 200 ml gorącej wody, 1 łyżeczka żelatyny plus 2 łyżki wody w temperaturze pokojowej. Do żelatyny dodajemy 2 łyżki wody, krótko mieszamy i odstawiamy na około 10 minut, aby napęczniała. Do miski wsypujemy galaretkę i zalewamy gorącą wodą. Mieszamy, aż galaretka całkowicie się rozpuści. Dodajemy napęczniałą żelatynę i mieszamy, aż żelatyna się rozpuści. Następnie dodajemy konfiturę z czarnej porzeczki i blendujemy. Naszą masę porzeczkową odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma być lekko tężejąca. Ostudzony biszkopt wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu biszkoptu odcinamy troszkę przypieczoną skórkę. Biszkopt wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia: 50 ml wody, 2 łyżki soku z cytryny i 1 łyżeczka cukru pudru. Składniki do nasączenia mieszamy i tak przygotowanym ponczem nasączamy biszkopt w blaszce. Zużywamy cały poncz. Na biszkopt w blaszce wylewamy lekko tężejącą masę porzeczkową. To ważne, aby masa była lekko tężejąca, aby nie wsiąkła w biszkopt. Wyrównujemy i wstawiamy do lodówki na około godzinę, aby galaretka stężała. Składniki na krem: 500 ml schłodzonej śmietanki kremówki 30 lub 36, 250 g schłodzonego serka mascarpone, 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, możemy zastąpić cukrem waniliowym,
2 łyżeczki fiksu do śmietany, niekoniecznie. Jeśli mamy sprawdzoną śmietanę i wiemy, że będzie się dobrze trzymała po ubiciu, nie musimy dodawać fiksu. Radzę też wtedy użyć śmietany 36. I 50 g cukru pudru. Śmietankę wlewamy do miski, dodajemy cukier puder, fiks, ekstrakt waniliowy i ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. Dodajemy serek mascarpone i mieszamy na jednolity krem. Gotowy krem wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Ciasto wstawiamy do lodówki na co najmniej 8 godzin, najlepiej na całą noc. Składniki na bezę makową: 5 białek z dużych jajek L, 220 g cukru, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej, 4 łyżki suchego maku niemielonego. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Gdy białka już trochę się ubiją, powstaną białe chmurki, dodajemy po łyżce cukier, aż zużyjemy cały cukier. I miksujemy, aż masa zrobi się gęsta i lśniąca. Dodajemy mak, mąkę ziemniaczaną i krótko mieszamy. Na papierze do pieczenia rysujemy kwadrat wielkości naszej blaszki. I na kwadrat wykładamy naszą bezę, wyrównujemy. Jakbyśmy wyszli poza linię, możemy bezę wyrównać nożem. Bezę z wierzchu naciągamy tak łyżką, aby wyglądała bardziej apetycznie. I wstawiamy ją do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 130 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut. Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 110 stopni i pieczemy jeszcze przez 90 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika bezę odstawiamy do ostudzenia. Dobrze schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. Bezę delikatnie ściągamy z papieru do pieczenia i kładziemy na cieście. Bezę kładziemy na cieście przed samym podaniem. I nasze pyszne ciasto z bezą makową i porzeczką jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne. Polecam!